Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Skody Enyaq Coupé RS. I teraz wytłumaczenie, z czym mamy do czynienia. Enyaq to elektryczny SUV. Enyaq Coupé to wersja coupé elektrycznego SUV-a, czyli takie modne nadwozie ze ściętym tyłem. A odmiana RS to oczywiście wersja sportowa, czyli Enyaq Coupé RS to elektryczny, sportowy SUV coupé. Kreatywność marek samochodowych jest chyba nieskończona. I w sumie szanuję za to, bo czym byłaby motoryzacja, jakby na ulicach były same auta tego samego typu. Podobnie jak szanuję za kolory, bo przyznacie, że ta zieleń Mamba Green aż świeci, jak się na nią patrzy na filmie, a na żywo w słońcu jest jeszcze lepiej. Jeśli nie chcecie się wyróżniać, to nie jest kolor dla Was. Biały czy srebrny wygląda już naprawdę zwyczajnie. O ile tak można powiedzieć o Enyaq Coupé, bo u mnie budzi on mieszane uczucia. Z jednej strony ma naprawdę świetny, agresywnie narysowany przód, a z drugiej strony ten tył jest jakiś taki smutny, ociężały, jakby nieco za wąski. Tutaj czegoś brakuje. Trochę podobnie jak w nowym Mercedesie GLE Coupé. Chyba po prostu SUV-y coupé, no to nie jest mój styl. Ciekawostką jest ten przedni grill, który świeci. W nocy wygląda to naprawdę efektownie. To, co mi się za to nie podoba, to to, co słyszeliście na początku, czyli koszmarnie skrzypiące plastikowe wstawki na bokach, które tak naprawdę są jedynym wyznacznikiem odmiany RS. W innych wersjach nie ma tutaj napisu RS, tylko mamy na przykład Sportline i ten też skrzypi. Ja wiem, że pewnie jestem jedyną osobą na świecie, która podczas testu maca auto na zewnątrz, ale sami przyznacie, to powinno być lepiej spasowane. To, co mi się podoba, to koła. Świetny wzór. Poza tym odmiana RS nie różni się niemal niczym od wspomnianej wcześniej wersji Sportline. Tak, ma nieco inny przedni zderzak, ale oba wyglądają sportowo i agresywnie. W zasadzie nie wiedziałbym, który to jest RS, a który nie. Podczas testów spotkałem zwykłego Enyaq'a i jak widzicie, przody są niemal identyczne, poza tym zderzakiem oczywiście, a różnice to ścięty tył i profil. A w związku z tym, że mamy inny tył, to zmienił nam się bagażnik. Ten ma teraz 570, a nie 585 litrów, jak to ma miejsce w zwykłym Enyaqu. Oczywiście, jak chcemy napchać kufer pod sam dach, to ten w coupé ma dużo mniejszą praktyczność, ale przy zwykłym użytkowaniu nie jest to wyczuwalne. Kufer ma drugie dno, gdzie jest ogromny organizer, który spokojnie można wywalić i mieć jeszcze większą przestrzeń. Dodatkowo z tyłu jest też miejsce na kable, które w sumie jest nieco niefortunne, bo jak napchamy cały kufer rzeczy, to będzie ciężko się do nich dostać, w sensie dostać do kabli. Kable w elektryku zawsze muszą być na wierzchu. Chociaż tutaj po lewej stronie też jest dobre miejsce na kable. Dodatkowo, jak to na Skodę przystało, mamy mnóstwo siatek, siateczek, haczyków, organizerów czy gniazd. No to jest super. W opcji jest też rozkładany hak holowniczy, a wersja RS może ciągnąć przyczepę z hamulcem do 1400 kg. Z kufra też można położyć kanapę. Wskakujemy na tył, gdzie również powinna być różnica względem zwykłego Enyaq'a, ale okazuje się, że nie ma. I w jednej i w drugiej wersji mieszczę się na tyle i mam dosłownie 3-4 cm miejsca na głowę, a mam 186 cm wzrostu. Patrząc na wymiary od producenta, to faktycznie i w jednym i w drugim elektryku, czyli i w Enyaqu i w Enyaqu Coupé, mamy dokładnie taką samą ilość miejsca w drugim rzędzie, co jest bardzo fajne. Mamy też dokładnie te same udogodnienia, czyli podłokietnik z miejscami na napoje, oddzielne nawiewy, złącza, podgrzewaną kanapę, wyjmowany organizer, płaską podłogę czy rolety w szybach. No jest wszystko. Z przodu odmiana RS wita nas pięknymi, półkubełkowymi fotelami ze zintegrowanym zagłówkiem i logiem RS, które są naprawdę wygodne. Oferują dużą regulację i są w pełni elektryczne. W Enyaqu Coupé łatwo zająć odpowiednią pozycję i co ważne, podłokietnik jest regulowany. Co prawda tylko w jednej płaszczyźnie, ale lepsze to niż nic. Deska rozdzielcza w wersji Coupé jest oczywiście taka sama jak w normalnej odmianie, z tą różnicą, że RS-ka ma emblematy RS oraz nieco inne wykończenie wnętrza. Ale tak, to obie kabiny są takie same. Czyli mamy jeden duży ekran na środku oraz drugi mały zamiast zegarów. I te zegary cyfrowe są dość skromne, małe i pokazują naprawdę bardzo mało danych, co mnie nieco dziwi. Ja na przykład chciałem tutaj widzieć średnie albo chwilowe zużycie, ale niestety tego nie da się włączyć.
albo ja nie potrafiłem tego odszukać. Drugi ekran służy za główne dowodzenie i jak widzicie potrafi czasami mocno zamulić. Ma raz na jakiś czas takie większe zawieszenie. Zazwyczaj chwilę po uruchomieniu auta, ale później działa już akceptowalnie, chociaż wciąż nie idealnie. Niestety nie ma tu przycisków fizycznych od klimatyzacji, wszystko trzeba klikać po ekranie. A pod ekranem jest taki cyfrowy suwak od głośności, więc to też lepiej robić z poziomu kierownicy za pomocą fizycznych przycisków. No dobra, na zewnątrz auto skrzypiało, a może w środku jest cisza? Pora to sprawdzić. Jak słyszeliście, środek deski dość mocno skrzypi pod naciskiem, ale podczas jazdy jest już bardzo dobrze. Materiały też są niezłe, poza rączkami, bo tam jest bardzo twardy plastik oraz poza oczywiście piano black na środku tunelu. To, co również nie do końca mi odpowiada, to szklany dach, którego nie da się zasunąć. Nie ma tutaj rolety. Dach oczywiście jest specjalnie wykonany, przyciemniony i tak dalej, ale w pewnym słońcu, jak jeździłem, to i tak mnie to denerwowało. Co ciekawe, producent planuje wprowadzić akcesorium do zasłaniania tego dachu, tym samym chyba przyznaje się do błędu, jakoby ten dach nie potrzebował rolety. Ciekawe, co? To jeszcze szybki rzut oka na schowki i zaglądamy pod maskę. W Enyaqu Coupé możemy normalnie otworzyć maskę i nie ma tu drugiego bagażnika. W odmianie Coupé do wyboru na tą chwilę są wersje 60, 80, 80X oraz testowana RS. Dodatkowo 60 i 80 występuje z napędem na tył, a 80X oraz RS ma napęd 4x4. Zwykły Enyaq na niektórych rynkach występuje też w wersji 50, ale on w Polsce nie jest dostępny. Podobnie będzie z odmianą Coupé. Słyszałem też głosy, że nawet 60 w wersji Coupé w Polsce może nie być dostępna, tylko najsłabsza będzie wersja 80. I tak, odmiana 60 oznacza wersję z baterią 62 kWh brutto, czyli 58 kWh netto, o mocy 179 koni. 80 to 82 kWh brutto, czyli 77 netto, o mocy 204 koni. A 80X ma taką samą baterię, ale podniesioną moc do 265 koni. Odmiana RS jest oczywiście najmocniejsza i ma dokładnie tą samą baterię, czyli netto 77 kWh, ale moc to już 299 koni. I te 299 koni w połączeniu z napędem 4x4 powinny dać nam setkę w czasie 6,5 sekundy. Pora to zweryfikować. Wynik to 6,1 sekundy, czyli dużo szybciej niż podaje producent. I to by się zgadzało, bo przecież Enyaq RS to jest dokładnie to samo mechanicznie, co ID4 czy nawet ID5 GTX, które mają tą samą baterię, tą samą moc, 299 koni, a tam producent podaje sprint do setki w 6,2 sekundy. Nie wiem czemu lżejszy Enyaq Coupé miałby być wolniejszy. Dziwne. Lżejszy oczywiście nie oznacza lekki, bo Enyaq Coupé RS waży od 2255 do 2367 kg w zależności od wyposażenia, czyli jest bardzo ciężki i to niestety czuć na zakrętach. RS-ka zdecydowanie lepiej radzi sobie w mieście czy na trasie szybkiego ruchu. Zakręty nie są dla niej, chociaż muszę przyznać, że prowadzi się bardzo pewnie i precyzyjnie. I naprawdę nieźle resoruje nierówności, nawet na tak dużym kole. I ma też oczywiście momentalną reakcję na gaz, tak jak to przystało na elektryka. Ale moim zdaniem nie są tu jakieś piorunujące osiągi w trasie. Ba, jeździłem też wersją 80X, która jest o 35 koni słabsza i ja nie czułem różnicy. Ani w osiągach, ani w prowadzeniu.
Oba auta są bardzo szybkie i bardzo pewne, ale w obu nie czułem się jak w aucie sportowym. Najbardziej sportowy to jest wygląd i w sumie sprint do setki. Ale poza tym, nie ma tutaj emocji, ale w sumie inne Skody RS też takich emocji nie mają, więc tutaj się nie czepiam. Miło za to, że producent nie dał żadnego syntezatora dźwięku w kabinie, a to niestety w niektórych elektrykach już jest. Tu ma być cisza i tak też jest w kabinie. I ma być duży zasięg, chociaż tutaj nie będzie obiektywnie. Raz, że jeździłem chyba w idealnych warunkach dla elektryka. Było tak pomiędzy 10 a 15 stopni Celsjusza, w słoneczko i bezwietrznie. Dwa, że był znikomy ruch wszędzie, więc to też nie wpływało na spalanie. Na dystansie pierwszych 50 km w trybie mieszanym, czyli trochę miasta, trochę trasy, zrobiłem 17,4 kWh. W trasie, jadąc ciągle 90 km na godzinę, utrzymywałem zużycie na poziomie 17 kWh. Czyli w trasie da się pewnie zrobić 450 km, ale bardziej nastawiałbym się na jakieś 350-400, bo powyżej 100 naprawdę spalanie zaczyna rosnąć. Przy 140 pewnie zbliżymy się do 28, a nawet 29 kWh. W odmianie Coupé pojawiła się za to nowość, która również zagości w najnowszych zwykłych Enyaqach, czyli uaktualnienie oprogramowania, które pozwala m.in. zwiększyć moc ładowania ze 125 do 135 kW. To nowe oprogramowanie podobno też wpływa na mniejsze zużycie energii i to też nieco czuć. Teraz powinien być cennik. Powinien, ale nie będzie, bo Enyaq Coupé nie da się jeszcze kupić w Polsce i niestety nie wiadomo kiedy będzie się dało kupić. Wszystko to przez atak Rosjan na Ukrainę i wojnę, która jest ogromną tragedią dla Ukrainy i która też odbiła się m.in. na dostawach części do samochodów. W związku z tym została wstrzymana produkcja zwykłego Enyaqa oraz Enyaq Coupé. Da się jeszcze kupić zwykłego Enyaqa w Polsce, bo tego dużo jest na placach. A co do ceny Enyaq Coupé, to możemy się jedynie domyślać, że będzie ona około 30 000 złotych droższa niż zwykły Enyaq 80X, czyli cennik będzie oscylował pewnie koło 260 000 złotych. Obstawiam klasyczne 259 000 złotych. Wnioskuję to po cenach z rynku czeskiego, gdzie cennik jest dostępny i tam cena różni się właśnie o 30 000 złotych. I tak, w Czechach po przeliczeniu na złotówki Skody zawsze były droższe niż u nas w Polsce. Aha, i jeszcze w tym roku miał być zwykły Enyaq RS, tak samo jak i Enyaq Laurin Clement, ale tak jak mówiłem wcześniej, przez wojnę nic teraz nie wiadomo. Pora więc na podsumowanie. Enyaq Coupé to po prostu Enyaq ze ściętym dachem, a odmiana RS to po prostu szybszy Enyaq i nic więcej. Nie oczekujcie tutaj jakichś nie wiadomo jakich sportowych wrażeń, bo tych po prostu tutaj nie ma. Tak samo jak nie oczekujcie nie wiadomo jak lepszych osiągów w stosunku na przykład do wersji 80X, bo różnica 30 koni jest niewyczuwalna. Podobnie jak różnica w wyglądzie, a zarówno Sportline jak i RS wyglądają tak samo dobrze. Tak samo dobrze jeżdżą i tak samo dobrze przyspieszają. W związku z tym, moim zdaniem, nie ma sensu kupować odmiany RS. Jak już koniecznie chcecie moc, to wersja 80X w zupełności wystarczy. Jest naprawdę szybka i elastyczna. A jak nie potrzebujecie aż tylu mocy, to ja bym brał wersję z tylnym napędem, która ma największy zasięg i najmniejsze zużycie energii i jest jeszcze bardziej zwrotna. I takie wersje podstawowe z tylnym napędem też są dostępne w Enyaqu Coupé. O ile w ogóle oczywiście chcecie lub potrzebujecie auta elektrycznego, bo moim zdaniem w Polsce posiadanie elektryka ma bardzo mało sensu i z ekonomicznego punktu widzenia mało kiedy to się opłaca. Cześć!